wódka z wężem. Czegoś takiego do Polski nie można przywozić, ale da się kupić tutaj. Siema, witajcie na następnej wyprawie. Dalej jesteśmy w Fukushimie i dzisiaj pokażemy wam co? Automaty Pachinko, Czyli opuszczony. Japońskie centrum rozrywki. To co jest za nami. Zapraszamy. Tutaj są takie kasetki, zobaczcie. To są na kulki. Zaraz wam wytłumaczymy, w jaki sposób gra się w Pachinko. Jeszcze napoje zostały. Wszystkie te napoje są pozamykane. Zobaczcie z bliska. Wszystko to jest pozamykane. Nie wiem, czy to jest jeszcze zdatne do spożycia, czy nie. W ogóle też zauważcie jedną rzecz. Tu jest maszyna do wypłacania tych pieniędzy. I o, tutaj bank, tak, tutaj ten kupon dajesz i można zobaczyć od środka. Chodź tam, jedną ciekawą rzecz znalazłem. Patrz. Widzisz te kasetki, co tutaj leżą? No. Weź otwórz jedną, bo ja mam ręce zajęte. Czujesz, że tam... Dobra, nie będę spoilerował. No. Nie, puste są. Są puste, ale może po schodach. Zobaczcie, jest ciężka po prostu, nie mów. Wszystkie puste są. Okej, ale tu pod nogami leżą kulki. Stary, to jeszcze wypożyczalnia DVD musiała być. Al Pacino, klasyka. Tak? To jest... Dobra, nie wiem co to jest, ale Al Pacino, jest to klasyka, musi być. Patrz tu, papierosy leżą. Napoje już widziałem. Tam fajki, Marlboro. Nie będziemy ich reklamować, ale to jest pełne. Wszystkie te papierosy są pełne. Od palenia dostajesz nowotworów nowego znaczenia tutaj. No. Prawda? Zobaczcie, tak wygląda rząd Pachinko. Co prawda już tutaj mamy pecha, bo automaty są powyciągane. Może jakiś uda się znaleźć. No właśnie. Jedną przy japońskiej kulturze, przy każdym automacie popielniczka. Czyli tutaj za bardzo nie ma problemu, że po prostu grają. Jak w kasynie w Warszawie, że możesz normalnie palić przy W ogóle grach. bardzo dużo Japończyków pali, tak? Tak. To jest inna kultura, generalnie Azjaci chyba ogólnie bardzo dużo palą papierosów. Słuchajcie, wytłumaczę wam, w jaki sposób gra się w Pachinko. Generalnie chodzi o to, że ma się takie małe kuleczki. Tutaj powinien być wmontowany automat, tutaj go akurat nie ma. Naciska się taką dźwigienkę albo pokręca pokrętłem. Ta kulka jest wystrzeliwana z dużą mocą do góry. O, takimi kuleczkami. I teraz w zależności jak mocno zakręcimy, tak ona mocno się wystrzeli. Kuleczka spadając po tym automacie musi trafiać w takie różne przyciski po drodze, za to ma się kulki, za to ma się punkt, za to ma się jeszcze więcej kulek. Po prostu chodzi o to, że w Japonii hazard jest nielegalny. Czyli gra się tak naprawdę kulkami o kulki. Jedna taka kulka kosztuje średnio 4 jeny. Mistrzowie wygrywają te kulki w tysiącach, ale tak jak mówiłem, hazard w Japonii jest nielegalny, czyli możecie wymienić to tylko na jakieś gadżety, jakieś, nie wiem, zabawki, sake, picie i tak dalej. Ale jeszcze jest jedna ciekawa sprawa, że jeżeli wyjdziecie z takiego salonu Pachinko, to po drugiej stronie albo gdzieś jest w ścianie ukryty taki bankomat. Tam wsadzacie kupon i to jest wymieniane na kasiorę. Chodzi o to, że w tym miejscu, gdzie się gra, nie może być wymieniane to na pieniądze. ale wpływy państwa związane z tym właśnie hazardem, no nie da się tego inaczej nazwać, są na tyle duże, że pomimo tego, że jest to wszystko zabronione, to jest legalne. Znajduje się teraz w biurze. Szafa. Jeszcze kubeczki, to takie kubeczki w takim stanie, że można normalnie z nich korzystać. Drukarka, z której sądzę, że gdyby ją podłączyć pod prąd, nawet jest podłączone pod prąd, tylko że nie ma prądu, to by wszystko zadziałało. Normalnie komputery, telewizory. Tam nawet komiksy są, zobaczcie. Jest po prostu zdumiewające, jak to wszystko wygląda. I zobaczcie na to. Całe pudełko szlugów. Najbardziej robi wrażenie to, że zobaczcie, wszędzie na podłodze leżą jeszcze żetony do gry.
Co prawda automaty zostały poniszczone. Ale tu nie ma złodziejstwa, to wszystko jak było, tak zostaje. Jack Coffee, kolejny automat. Sapporo. To są jakieś kawy. To jest chyba herbata. Mitsu Ider to nie mam pojęcia co to jest. Proszę bardzo. Następny automat z kawą Nescafe, jakieś herbaty. Jest Pepsi, Nestle. Ja w życiu takich smaków nie widziałem. Tu już bardziej widzicie jakieś reklamówki ze słuchawkami, bodajże z jakimś odtwarzaczem MP3 i że wpłacasz kupon 1000 jenów, czyli tutaj wpłacałeś i mogłeś odbierać jakieś nagrody. Za szkłem było coś do wyboru, wpłacałeś, wybierałeś, wychodziło. I zobaczcie na to. Welcome to Super Dynamite Pachinko and Slot Entertainment. Czyli właśnie Pachinko. Oko Saurona, które już niestety jest ślepe, ale tutaj wszyscy byli pod ochroną. I w sumie jedyną kamerą, która tutaj jest czynna, to jest tam u mnie na głowie. O, tu są kolejne pojemniczki, do których te pacinko, te kuleczki się zbiera. A tutaj wisiała taka ulotka. Ja nie wiem, czy to nie jest coś z jedzeniem, czy coś takiego, czy z punktami. A, Konrad, jak myślisz, te automaty były tak przed ewakuacją, czy po prostu jednak mentalność ludzka, że tutaj wpadli i wyrwali co się dało, żeby... Nie, sądzę, że po prostu po ewakuacji zabrali jeszcze sprawne automaty i albo je po prostu gdzie indziej wsadzili, albo odzyskali z nich materiały szlachetne. No, bo na kradzież to nie wygląda, bo zabraliby te metalowe kulki po prostu. Zresztą ludzie tutaj, zobacz, to jest wszystko poodłączane, ładnie wygląda, zero urwanych kabli. No, I fakt. tutaj specjaliści, którzy po prostu to odłączyli na ciężarówkę i to gdzieś zabrali. Nie wiem, czy do jakiejś renowacji, żeby to dalej mogło funkcjonować, czy może po prostu, żeby odzyskać materiały szlachetne, żeby przetworzyć to, co tutaj jest, bo powiedzmy sobie szczerze, że no, to, co tutaj było, jest bardzo wartościowe. Pani w sukni, jak Pachinko, to pełną gębą. No to wiesz, James Bond ze swoją lubą. Trzymasz? Tak, trzymam. Jako, że zawsze pokazujemy toalety, no to tutaj toalety są typowo nie japońskie. No ale... ale papier toaletowy jest, no w takiej jeszcze nie byliśmy. No nie. Kolejna toaleta zaliczona. Tradycja musi być, japońska toaleta, check. Udało się. Dobra, chodźmy dalej. A, to jest klatka schodowa na górę. Dawaj. Ciekawe, czy to była administracja, czy to było połączone jakoś z hotelami na przykład. Wydaje mi się, że to był hotel, bo na dole miałeś office, więc wszystko, co było na dole, było związane z Pachinko, a wyżej na przykład mogłeś mieć pokoje, hotel lub jakąś restaurację. No, zdecydowanie by to wyglądało. Przepraszam. Tu jest kuchnia. Nie? A może właściciele tu mieszkali? Możliwe, że to wszystko należało do jakiejś rodziny, familii całej. Spójrz na to. Pomijając, że szafy, które spadły, zobacz, oni byli spakowani do ewakuacji. Spakowali swoje rzeczy, które zostały tutaj. Widziałeś to? Co tam leżało? A, monety. Nie może. A! Kurde, kot. Nie jest kot. Co to jest? No nie wiem, jakiś szczur. Konrad. To jest właśnie taki automat, do którego wsypuje się kulki i nie jestem pewien, czy on je waży, czy on je liczy, ale on drukuje nam paragon, na podstawie którego wymienia się to właśnie na gadżety. Jedna z nagród, którą można było wygrać, jakiś taki nosorożec pomarańczowy. Nie wiem, to chyba żarówki były, które też, bo tu macie 40 W. Nie wiem, czy to jest w jenach, czy w tych punktach. To jest chyba jakiś dekoder. Tutaj były te nagrody. Zobaczcie, jakiś portfel, jakieś gry, zabawki. O, taki kubuś puchatek. To wszystko można było wymienić właśnie za te punkty z Pachinko. A tu są jakieś papierosy. Healthy. To też była jedna z wygranych. Nie wiem, czy to nie jest rozpiska właśnie za ile punktów co jest, czy ile jaka to jest wartość w pieniążkach. Nie umiem po japońsku. To jest album rodzinny. Prawdopodobnie właścicieli tego kasyna Pachinko.
Chodzimy właśnie po ich strefie mieszkalnej. Kolejna rzecz, która uderza, marzec 2011, kalendarz, który zatrzymał się właśnie na tym poziomie. Lodówka, zdjęcia rodzinne, no i właśnie rzeczy osobiste, które były spakowane, czyli rodzina wiedziała, że musi się ewakuować, ale albo nie mogli, albo nie zdążyli zabrać tych rzeczy. Strasznie uderza na psychikę to. Konrad, zobacz. Jeszcze aparaty ze starej generacji. To pewnie takie jednorazowe. Są te jednorazówki takie, to możesz jeszcze kupić. Tutaj kolejne rzeczy osobiste. Więcej monet. No to już są prawdziwe monety. No. Pieniądze. Zobacz, Nintendo. Nintendo 007 z Jamesem Bondem. Ale zobacz, to jest z Piersem Brosnanem. Nie wiem, lata 97 gra. GoldenEye. Też Znalezisko co? W Japonii znaleźć Nintendo. I sądzę, że jeszcze by działało. No, nie zdziwiłem się ani trochę. Jak zwrócicie uwagę, to nad każdym z tych automatów jest inny napis. Przejdźmy sobie na przykład do tej alejki. To jest Super Dry Dynamite. Super Dynamite. I na przykład macie na fotelach inne loga, no inne jakieś tam obrazki. Japończycy się w ogóle lubują w tych wszystkich mangach i tak dalej. Ale o co chodzi? Każda z tych gier polega na tym samym, jeżeli chodzi o wygraną. Natomiast mogą być różne animacje w tej grze, czyli na przykład, nie wiem, jakieś tam samuraje, mangi, czy jakieś tam czarowniczki z kosmosu, czy była taka bajka. Wszystko jest to samo, tylko po prostu inaczej to wygląda wizualnie, ale gra zawsze polega na tym samym. W ogóle Pachinko jako gra sama w sobie jest mega absorbująca, jest bardzo głośna i mega kolorowa. Także jak to wszystko tutaj działało, to działy się cuda. Można naprawdę zwariować od tego dźwięku. Konrad, właściciel tego mieszkania miał podobną pasję do nas. Zobacz. Statyw. Kamery. Z kasetami. Zobacz. G-Shock. Bez kitu. Ktoś miał podobną pasję do nas. Weszliśmy do pokoju, możliwe, nie wiem, syna albo kogoś, kto tu mieszkał, ale ta osoba musiała mieć podobną pasję do nas, bo zobaczcie, kamera cyfrowa i co ważniejsze, kasety. I wcale się nie dziwię, jeżeli tu jest jakiś materiał, który jest jeszcze nagrany, ale no nie jesteśmy osobami, które są, może nie tyle godne, ale nie będziemy tego otworzyć. To są czyjeś prywatne rzeczy, niech one tu zostaną, tak jak powinny. I coś obok ciebie jeszcze jest. Tutaj zakazy i nakazy. Tutaj chodzi o to, 7, żeby zrobić jackpota, czyli im więcej ma się tych punktów, tym one się mnożą. Coś trochę jak blackjack u nas, taki, nie, jednoręki bandyta. A to powiem wam szczerze, że... już wiem co to jest, to są automaty, gdzie się, tu się wsadzało pieniążki po 1000 jenów, a tutaj przez tą słomkę, że tak powiem, wypadały te kuleczki właśnie, no, którymi się później grało. Jedna z milionów odmian japońskiej herbaty zielonej. Ich napój narodowy. Też to pijemy. Jednemu smakuje, jednemu nie smakuje. Tutaj macie znowuż takie kasetki. To są też do tych kulek. A chłopaki, nie, tu jest wyjście. Zastanawiam się, gdzie poszli. Gdzieś na górę. Tutaj, zobaczcie. Wódka z wężem. Czegoś takiego do Polski nie można przywozić, ale da się kupić tutaj. Normalnie jeszcze kompletne mieszkanie. Ale wiesz co, to... Nie do końca jestem pewien, czy tutaj mieszkali Japończycy. Nie jest mało? Dobra, ale to przestań się za chwilę. No. Nie, to nie jest mało. Okej. To nie było tematu. Salon Pachinko jest jednym z wielu opuszczonych miejsc, które odwiedziliśmy tego dnia. Ten film jest dopiero trzecim z 10 odcinków, które przygotowaliśmy. Pod ostatnimi materiałami przewijało się mnóstwo komentarzy z pytaniem, czy udało nam się w Japonii odwiedzić pewien las zwany Morzem Drzew. Tak, udało nam się, dlatego już w następny piątek zrobimy krótką pauzę od Fukushimy i wybierzemy się do Aokigahary, czyli niesławnego lasu samobójców. I tutaj kończy się nasza wyprawa po opuszczonym salonie gier.
Cofnęliśmy się do marca 2011 roku. Jeżeli Wam się podoba to, co robimy i chcecie zobaczyć inne odcinki z Fukushimy, to zapraszam Was tutaj. Pamiętajcie o subskrypcji, Instagramie, Facebooku. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć. I dzwoneczek. I dzwoneczek.